Nie wszyscy są tym, kim się wydają. To zdanie brzmi jak początek filmu, thrillera albo jak ostrzeżenie szeptane przy ognisku gdzieś na skraju lasu. Ale im dłużej żyjemy, tym częściej pojawia się w głowie pytanie, czy to jest tylko metafora, czy może opis czegoś, co dzieje się naprawdę, tyle że głębiej niż na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie zobaczyć. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o ludziach, których spotkałeś w swoim życiu. Osoba, która wyglądała na idealnego partnera, a okazała się kimś zupełnie innym. Szef, który mówił o wartościach, a traktował ludzi jak wymienne części w maszynie. Polityk, który przed kamerami mówił o trosce, a za kulisami podpisywał decyzje niszczące całe grupy ludzi. I jeszcze ten dziwny typ człowieka, kulturalny, uśmiechnięty, normalny, a kiedy przebywasz z nim dłużej, czujesz się, jakby ktoś wysysał z ciebie energię. Wychodzisz z rozmowy zmęczony, zdezorientowany, jakbyś był tylko tłem do czyjegoś przedstawienia. To doświadczenia, które ma wielu ludzi. Psychologia ma na to swoje nazwy, duchowość swoje, teorie spiskowe swoje, ale główne pytanie pozostaje niezmienne. Kim są ci, którzy noszą ludzką twarz, a jednak coś w nich jest nieludzkiego? Jeśli myślimy, że motyw istot udających ludzi pojawił się dopiero w internecie, w memach o reptilianach czy ludziach-nieludziach, to się mylimy. To jest motyw, który wraca od tysięcy lat jak refren piosenki. W mitologii greckiej bogowie schodzili między ludzi, przybierając ludzką postać. W nordyckich sagach Odyn wędrował po świecie jako stary mędrzec, sprawdzając serca ludzi. W tradycjach hinduskich mamy awatary, boskie wcielenia w ludzkiej formie. W chrześcijaństwie aniołów, którzy przychodzą niepostrzeżenie jak zwyczajni ludzie. W islamie dżiny, które mogą wpływać na myśli, podszepty, decyzje. Gnostycy mówili o archontach, bytach, które manipulują rzeczywistością od kulis, karmiąc się ignorancją i chaosem. W demonologii demony, larwy astralne, inkuby i sukuby, istoty, które nie tyle straszą ludzi w ciemnych piwnicach, co raczej żerują na ich emocjach, na ich nawykach, na słabościach. Wszystkie te tradycje rozproszone po różnych kulturach opowiadają o jednym motywie. O kimś, kto wchodzi między ludzi, ale nie jest z tego świata, kto potrafi wpływać, kusić, odwracać uwagę, obiecywać, mamić. Dawniej ludzie nazywali te istoty bogami, demonami, strażnikami, obserwatorami. Dzisiaj pojawiają się inne nazwy – reptilianie, szarzy, hybrydy, programy, egregory, matrix, system. Zmienia się język, zmienia się dekoracja, ale sedno pozostaje to samo. Czy wśród ludzi istnieją byty, które tylko udają, że są takie jak my? I czy sami ludzie zawsze są tym, za kogo się podają, nawet przed sobą? Możemy oczywiście powiedzieć, to wszystko metafora, opowieści, które miały wyjaśnić ludzką psychikę. Nie ma żadnych bytów, są tylko ludzkie cechy. I być może jest w tym część prawdy, ale można zadać inne pytanie. Dlaczego niemal każda kultura świata, niezależnie od miejsca i czasu, wymyśliła bardzo podobne historie? Czy to tylko zbiorowa halucynacja? Czy może echo czegoś, co ludzkość kiedyś zauważyła, a potem zaczęła ubierać w symbole? Wyobraź sobie ludzkość sprzed tysięcy lat. Nie ma internetu, nie ma psychologii, nie ma słów takich jak socjopata, manipulacja czy trauma. Jest tylko doświadczenie. Ten człowiek jest zimny, ten człowiek karmi się moim strachem. Ten człowiek mówi jedno, robi drugie. Ten człowiek jest jak pusta skorupa, ale porusza się i działa. Jak to wytłumaczyć? Najprościej, to nie jest zwykły człowiek. Coś go opanowało, coś przez niego działa. I tu wchodzą bogowie, demony, duchy.
Ale czy to coś musiało być realnym, rogatym demonem z widłami? A może były to po prostu opisy czynników, których jeszcze nie umieliśmy nazwać, programów, wzorców, mechanizmów psychiki albo nawet zjawisk energetycznych? Przenieśmy się na chwilę do współczesności. Zostawmy demony i bogów. Zajrzyjmy do podręczników psychologii. Psychologia opisuje zjawiska, które dziwnie przypominają dawne opowieści. Mamy osobowości narcystyczne, borderline, psychopatyczne. Mamy ludzi o skrajnie niskiej empatii. Ludzi, którzy potrafią doskonale udawać emocje, ale ich nie czują, uśmiechają się, bo wiedzą, że tak trzeba. Płaczą, bo wiedzą, że to robi wrażenie. Mówią do ciebie, ale nie słuchają tego, co ty mówisz. Przytulają, chwalą, obiecują, zdrabniają imiona, bo to droga do celu. Ale w środku nie ma współodczuwania. Jest chłodna kalkulacja. Jak mogę to wykorzystać? Co mogę z tego mieć? Jak mogę tym człowiekiem pokierować? Jest takie pojęcie maski społeczne. Każdy z nas je nosi. Maska pracownika, rodzica, partnera to normalne, ale są ludzie, u których maska to wszystko, co jest. Kiedy zdejmiesz kolejną warstwę, nie znajdziesz tam żywej, wrażliwej istoty. Znajdziesz mechanizm, program, zestaw nawyków, które mają jeden cel – przetrwać, kontrolować, wykorzystać. Czy to są jeszcze normalni ludzie? A może to już przypomina coś innego, coś, co dawniej nazwano by opętaniem, a dziś często nazywa się po prostu zaburzeniem osobowości. Wyobraź sobie taką sytuację. Poznajesz kogoś, nazwijmy go Janek. Na początku jest czarujący. Kiedy mówi, to czujesz, że ktoś wreszcie cię rozumie. Słucha, przytakuje, potrafi powtórzyć twoje słowa tak, że masz wrażenie, iż patrzysz w lustro. Po kilku tygodniach zaczynają się dziwne rzeczy. Czujesz się przy nim coraz bardziej niepewnie. Zaczynasz wątpić w siebie. Masz wrażenie, że on zawsze wie lepiej, co myślisz, co czujesz, co jest dla ciebie dobre. Kiedy mówisz, że coś ci nie pasuje, on reaguje chłodnym uśmiechem. Przesadzasz, wymyślasz, znowu jesteś zbyt wrażliwy. Po kilku miesiącach jesteś cieniem siebie. Masz wrażenie, że bez jego zdania nie potrafisz niczego zdecydować. Znajomi mówią, co się z tobą dzieje? Zbladłeś, jakby ktoś odłączył cię od prądu. Czy to demon, czy reptilianin w ludzkiej skórze? Psychologia powie, klasyczna relacja z manipulatorem o cechach narcystycznych. Duchowość powie, ktoś, kto podłączył się do twojego pola energetycznego, wysysa z ciebie energię i karmią go twoje lęki. Teorie spiskowe powiedzą, agent systemu, przez którego przemawia program kontroli. Może wszystkie te opisy to tylko różne języki, którymi staramy się dotknąć tego samego zjawiska. Może więc nieludzkie istoty nie muszą oznaczać istot z innej planety. Może chodzi o sposób funkcjonowania świadomości. Czym jest ludzkość w tym głębszym sensie? Nie chodzi o 2 ramiona, 2 nogi i 1 głowę. Chodzi o coś innego. Zdolność do współodczuwania, umiejętność zatrzymania się i zapytania, czy to, co robią, nie rani innego, wewnętrzne poczucie, że drugi człowiek też jest żywą istotą, a nie tylko narzędziem. Jeśli tego nie ma, jeśli jest tylko chłodna kalkulacja, jeśli drugi człowiek jest tylko środkiem do celu, pionkiem, numerem w tabelce, to czy taką świadomość można jeszcze nazwać ludzką? Może nieludzkość nie odnosi się do pochodzenia, lecz do stanu wnętrza. Do tego, jak funkcjonuje czyjaś świadomość. Do tego, czy jest w niej miejsce na coś więcej niż ja i mój interes. Niektórzy badacze duchowości mówią tak.
Istnieją struktury energetyczne, które nie są osobami w klasycznym sensie. To raczej pola, programy, egregory stworzone przez ludzkie myśli, emocje, powtarzane schematy. Kiedy miliony ludzi przez lata karmią pewien wzorzec, na przykład strach, nienawiść, kult władzy, ten wzorzec zaczyna żyć własnym życiem. Jak wirus w polu świadomości, jak chmura, która szuka kolejnych ludzi, żeby się przez nich wyrazić. Nie trzeba wtedy żadnych kosmitów, którzy przejmują Ziemię. Wystarczy, że ludzie dostroją się do pewnego pola. Pole władzy za wszelką cenę, pole ja kontra inni, pole strachu przed brakiem. Im więcej w nas strachu, tym łatwiej takim programom się z nami połączyć. Im więcej chaosu, tym łatwiej nami sterować. Im więcej konfliktów, tym łatwiej dzielić ludzi na grupy i nimi zarządzać. Czy to brzmi jak opis mechanizmu psychologicznego? Tak. Czy brzmi też jak opis duchowego bytu pasożytniczego? Też tak. Znów różne języki, być może jedno zjawisko. I teraz pytanie. Kiedy człowiek działa z poziomu takiego programu, kiedy całe jego życie napędza lęk, żądza posiadania, potrzeba dominacji, to czy on jeszcze wie, kim jest? Teraz dotykamy bardzo interesującego wątku, bo łatwo jest myśleć w prostym schemacie. My, prawdziwi ludzie i oni, obcy, złowrogie istoty. Ale co jeśli to wszystko jest bardziej skomplikowane? Wyobraź sobie człowieka, który od dziecka słyszał, że jest nikim, że musi walczyć, że świat jest wrogi, że ludzie są po to, by ich wykorzystać, zanim oni wykorzystają jego. Wyobraź sobie, że w domu nie było empatii, były tylko transakcje. Zasługujesz, nie zasługujesz. Taki człowiek często buduje w sobie twardą skorupę. Wyłącza czucie, staje się zimny. Wchodzi w rolę dominatora, manipulatora, silnego. Czy on wie, że stał się narzędziem systemu, nośnikiem programu nieludzkiego działania? Zwykle nie. On naprawdę wierzy, że po prostu taki jest świat, że on tylko się dostosował, że to realistyczne podejście. Podobnie jeśli istnieją, jak mówią niektóre tradycje, niefizyczne byty, które żywią się ludzkimi emocjami, to pytanie jest podobne. Czy one same mają świadomość, że są częścią większej gry? Czy one też są tylko nośnikami pewnych programów? Tak jak wirus nie wie, że jest wirusem, on po prostu robi to, co robi. I dalej. Jeśli są na tym świecie ludzie u władzy, w korporacjach, w strukturach decyzji, którzy wydają się działać bez cienia empatii, czy oni naprawdę świadomie myślą, jestem agentem ciemnych sił, chcę kontrolować ludzkość? Czy może po prostu przesunęli się tak głęboko w stronę zimnej kalkulacji, że stracili kontakt z własną istotą, a system w sensie ekonomicznym, politycznym, medialnym nagradza ich za to, że są tacy. Może więc wielu agentów systemu nawet nie wie, że nimi jest. Może wykonują rozkazy programów, które przejęły ich umysł i emocje, a oni nazywają to zdrowym rozsądkiem, byciem twardym albo profesjonalizmem. Spójrzmy na codzienność. Budzik, telefon w dłoń, powiadomienia, mail, media społecznościowe, praca, reklamy, wiadomości, komentarze. Algorytmy, które doskonale wiedzą, jaki film ci podrzucić, jaką treść wyświetlić, jakie emocje wywołać. Czy to tylko narzędzia, czy może coś więcej? Jeśli pewien system, na przykład algorytm mediów społecznościowych, jest zaprojektowany tak, żeby maksymalnie przyciągać twoją uwagę, a najlepiej twoją reaktywną uwagę, oburzenie, lęk, wściekłość, to on zaczyna działać jak istota. Nie dlatego, że ma duszę, ale dlatego, że ma cel. Uczy się ciebie. Podrzuca ci to, na co reagujesz. Im bardziej klikasz na treści pełne konfliktu i sensacji, tym więcej ich dostajesz. Efekt? Twój obraz świata jest filtrowany przez coś, co nie ma sumienia,
nie ma empatii, nie ma troski. Ma tylko jeden priorytet – utrzymać Twoją uwagę, bo Twoja uwaga to pieniądz, uwaga to zysk. Czy to już byt? Czy to tylko program? A czy to takie ważne, jak to nazwiemy, jeśli efekt jest taki, że miliony ludzi karmią swój umysł treściami, które wzmacniają w nich lęk, gniew i poczucie zagrożenia? I znów, nie wszyscy są tym, kim się wydają. To, co wygląda jak niewinny filmik, może być tylko nośnikiem programu lęku. To, co wygląda jak zwykły komentarz, może być wrzutką, która uruchamia w tobie stare traumy i schematy reakcji. To, co wygląda jak neutralna technologia, może w praktyce odcinać cię od własnego wnętrza, od ciszy, od kontaktu ze sobą. W internecie pojawił się ciekawy, ale bardzo kontrowersyjny motyw, tak zwany NPC, czyli ludzie niby statyści. Zgodnie z tą teorią część ludzi to tylko tło dla prawdziwych graczy. Nie mają własnej głębokiej świadomości, są jak automaty, powtarzają to, co usłyszą, żyją w trybie kopiuj wklej. Niektórzy idą dalej i mówią, to nie są istoty z duszą. To symulacje, programy tła w wielkiej grze zwanej rzeczywistością. To bardzo mocne twierdzenia i bardzo niebezpieczne, bo łatwo wtedy wpaść w pogardę, w myślenie. Ja jestem świadomy, oni są tylko programami. Historycznie zawsze, gdy jedna grupa uznawała inną za mniej ludzką, kończyło się to bardzo źle, więc trzeba być tutaj niezwykle ostrożnym. Ale można też spojrzeć na ten motyw bardziej subtelnie, nie jako opis, kto ma duszę, a kto nie, tylko jako metaforę poziomu przebudzenia. Są ludzie, którzy naprawdę żyją na autopilocie, nigdy nie kwestionują tego, co im powiedziano. Ich życie to seria reakcji, bodziec, odpowiedź. Telewizja mówi, oni powtarzają, reklama pokazuje, oni kupują, autorytet stwierdza, oni przytakują. Czy to wina ich braku duszy? Czy może to po prostu etap, na którym są? Sen, z którego jeszcze się nie obudzili? A może, i to jest bardzo niewygodne pytanie, każdy z nas ma w sobie taki fragment NPC. Tę część, która działa według schematu, nie zadaje pytań, powtarza cudze opinie jak swoje. Może prawdziwy podział nie przebiega między ludźmi z duszą i bez duszy, ale między naszymi przebudzonymi i uśpionymi częściami. Wyobraź sobie kobietę, nazwijmy ją Zofia. Przez lata pracuje w korporacji, robi to, co trzeba. Raporty, spotkania, KPI, cele kwartalne. Wieczorem Netflix, weekend, zakupy, raz w roku wakacje. Mówi o sobie normalne życie. Któregoś dnia słyszy na korytarzu rozmowę dwóch dyrektorów. Mówią o planowanej redukcji setek miejsc pracy, ale sposób, w jaki to robią, jest jak uderzenie w twarz. Jakby mówili o przesunięciu mebli, a nie o ludziach. Śmieją się, żartują, że ładnie to się sprzeda na slajdzie. Coś w niej pęka. Nagle widzi tę samą firmę, tych samych ludzi, ale jakby z innego kąta. Czuje w ciele chłód. Doświadcza czegoś, co wiele osób opisuje tak. Jakby spadła mi z oczu zasłona. Jakbym zobaczyła, że jestem częścią machiny, która nie widzi człowieka. W tym momencie jej świadomość się przesuwa. To, co wcześniej wydawało się normalne, zaczyna wyglądać jak teatr, jak gra, jak Matrix. Ci, których uważała za autorytety, nagle jawią się jej jak postacie odgrywające rolę w scenariuszu, który ktoś napisał, żeby utrzymać władzę i zysk. Czy ta firma, ci ludzie zmienili się z dnia na dzień? Nie. Zmieniał się punkt obserwacji. Świadomość zrobiła krok do tyłu. Zobaczyła maski. I tu wracamy do pytania, nie wszyscy są tym, kim się wydają. Ale czy my sami dotąd widzieliśmy ich naprawdę?
W wielu tradycjach duchowych pojawia się motyw testu albo gry. Nie w sensie zabawy z cierpieniem ludzi, ale w sensie doświadczenia świadomości, która schodzi w gęstą materię, zapomina, kim jest i próbuje sobie przypomnieć. W takim ujęciu system, Matrix, archonci, demony, programy to nie tylko wrogowie z zewnątrz, ale także narzędzia. Narzędzia do czego? Do sprawdzania, jak bardzo jesteśmy świadomi, do konfrontowania nas z naszymi lękami, pragnieniami władzy, potrzebą bycia kimś, do pokazania, gdzie wciąż sprzedajemy swoją wolność za iluzję bezpieczeństwa, tylko że jeśli o tym zapomnimy, zaczynamy widzieć wszędzie wyłącznie wrogów. Wtedy każdy inny człowiek staje się podejrzany. On wygląda normalnie, ale pewnie jest agentem systemu. Ona się uśmiecha, ale pewnie to reptilianka. To pułapka. Bo wtedy spisek, realny czy nie, osiąga swój cel. Ludzie przestają się widzieć jako istoty, zaczynają widzieć wyłącznie maski i zagrożenia. Prawdziwe pytanie nie brzmi wtedy, czy oni są ludźmi, tylko czy ja wciąż widzę w drugim człowieku istotę, czy już tylko etykietę? Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli chcesz kontrolować świat fizyczny, musisz mieć armię, broń, pieniądze, technologię. To trudne, kosztowne, widoczne. Ale jeśli przejmiesz ludzką świadomość, nie musisz już kontrolować wszystkiego bezpośrednio. Ludzie zrobią to sami, bo jeśli możesz wpływać na to, co ludzie uważają za prawdę, czego się boją, do czego dążą, co uznają za normalne i niepodważalne, to możesz w zasadzie zaprojektować świat tak, jak chcesz. I tutaj nowoczesne narzędzia, media, technologie, algorytmy, propaganda, system edukacji, kultura stają się instrumentami nie tylko informowania, ale i formatowania świadomości. Wystarczy, że obudzisz w ludziach chroniczny lęk przed przyszłością, brakiem, chorobą, innymi ludźmi, podzielisz ich na obozy polityczne, światopoglądowe, religijne, przekonasz, że ich wartość zależy od zewnętrznych osiągnięć i posiadania, a będą idealnymi zasilaczami dla systemu, który karmi się ich energią, czasem i uwagą. Czy potrzebujesz do tego kosmitów? Niekoniecznie. Wystarczy nieprzebudzona ludzka chciwość i technologie, które ją multiplikują. I znów, nie wszyscy są tym, kim się wydają. To, co wygląda jak neutralny system dla twojego dobra, często działa jak subtelna siatka, która trzyma twoją świadomość w wąskim korytarzu. Wróćmy do ciebie. Słuchasz tego i może pojawia się pytanie: okej, ale co ja mam z tym zrobić? Mam zacząć podejrzewać wszystkich o bycie nieludźmi? Mam popaść w paranoję? Nie o to chodzi. Najważniejsze pytanie nie brzmi, czy obce byty są wśród ludzi, ale jak bardzo świadomi są sami ludzie. W tym ty i ja, każdy z nas. Bo jeśli w nas samych są nieprzepracowane lęki, jeśli reagujemy automatycznie, jeśli wierzymy we wszystko, co wzbudzi w nas silne emocje, to stajemy się bardzo łatwym celem dla wszelkich programów psychologicznych, społecznych, energetycznych. Jeśli jednak zaczynamy obserwować swoje reakcje, zadawać pytania, dlaczego ja tak reaguję, czy to naprawdę moje? Odróżniać impuls od świadomej decyzji, budować kontakt z własnym wnętrzem, z ciałem, z intuicją, to stopniowo wyłączamy się z bycia nośnikiem cudzych programów. Wyobraź sobie mężczyznę, nazwijmy go Piotr. Piotr od lat pracuje w marketingu politycznym, jest mistrzem od wizerunku. Wie, jakie słowa mają zadziałać na lęki ludzi. Wie, jak opakować decyzje, które w praktyce ograniczają wolność, jako działania dla waszego dobra.
Kiedyś podczas jednej z kampanii siedzi nad kolejnym hasłem, które ma wzbudzić w ludziach strach przed wrogiem z zewnątrz. Wie, że ten wróg jest w dużej mierze wymyślony, ale jego zadaniem nie jest prawda. Jego zadaniem jest skuteczność. Nagle coś się w nim zatrzymuje. Patrzy na ekran i po raz pierwszy nie myśli, czy to zadziała, tylko co ja robię. Czy ja naprawdę chcę zasilać lęk w milionach ludzi? To moment, w którym jego świadomość rozszerza się o milimetr. Zaczyna widzieć siebie nie tylko jako profesjonalistę, ale jako istotę, która wpływa na pole zbiorowe. Możesz powiedzieć, to tylko jeden człowiek. Ale właśnie na tym to polega. Każde przebudzenie to odłączenie jednego kabelka ze starego systemu. Jednego człowieka mniej, który działa jak bezrefleksyjne narzędzie. I tu pojawia się głębsze pytanie. Czy ci, którzy nie są tym, kim się wydają, mogą się przebudzić? Czy nieludzkie sposoby działania mogą zostać uzdrowione? Jeśli przyjmiemy, że przynajmniej część z nich to ludzie, którzy po prostu bardzo, bardzo mocno się oddalili od siebie, to odpowiedź brzmi: tak, jest taka szansa, ale nie wszyscy z niej skorzystają. Jest jeszcze jedna warstwa, może najmniej przyjemna, ale najbardziej uczciwa. Kiedy mówimy, nie wszyscy są tym, kim się wydają, łatwo jest patrzeć na innych. Na polityków, korporacje, manipulatorów, elity, byty astralne. A co z nami? Ile razy uśmiechałeś się, gdy wcale nie było ci do śmiechu? Ile razy mówiłeś wszystko okej, gdy w środku był chaos? Ile razy grałeś rolę silnego, ogarniętego, duchowego, świadomego, choć wiedziałeś, że to tylko maska? Każdy z nas ma w sobie kawałek, który nie jest tym, kim się wydaje. Kawałek, który boi się być widziany taki, jaki jest. Kawałek, który woli odgrywać rolę, niż przyznać się do kruchości, do niewiedzy, do zagubienia. Prawdziwe przebudzenie zaczyna się nie wtedy, gdy demaskujemy innych, ale gdy zaczynamy łagodnie i odważnie demaskować siebie. Tu udaję, że mnie to nie rusza, a rusza. Tu udaję, że jestem ponad to, a wcale nie jestem. Tu udaję, że wiem, a nie wiem. Dlaczego to takie ważne w kontekście spisku świadomości? Bo im bardziej jesteśmy szczerzy wobec siebie, tym trudniej nas zahaczyć z zewnątrz. Programy, byty, manipulacje, jakkolwiek chcemy to nazwać, działają na nasze cienie, na to, co wyparte, nieuświadomione. Im bardziej jesteśmy świadomi swoich lęków, pragnień, ran, tym mniej jesteśmy podatni na tych, którzy potrafią nimi grać. Nie mamy dziś dowodu na to, że po ulicach chodzą istoty z innych wymiarów, które zakładają ludzkie ciała jak kombinezony. Mamy za to mnóstwo opowieści, mitów, symboli, które o tym mówią, psychologię, która opisuje ludzi zachowujących się nieludzko, duchowe tradycje, które mówią o bytach energetycznych, egregorach, larwach, archontach, system społeczny, który realnie wzmacnia strach, chaos i podziały. Technologie, które potrafią zająć całą naszą uwagę od rana do nocy. Możemy to wszystko odrzucić jako zbiegi okoliczności, albo potraktować jako wielowarstwową opowieść o jednym zjawisku, o tym, że świadomość na tej planecie jest polem, o które toczy się gra. Nie mówię ci, w co masz wierzyć. Nie mówię, że reptilianie istnieją, ani że ich nie ma. Ale zachęcam cię do czegoś innego. Obserwuj ludzi. Nie tylko to, co mówią, ale energię, którą po sobie zostawiają. Czy po kontakcie z kimś czujesz się pełniejszy, spokojniejszy, bardziej sobą? Czy raczej pusty, zagubiony, pomniejszony? Obserwuj siebie. W jakich sytuacjach to ty zaczynasz zachowywać się nieludzko? Gdzie wyłączasz empatię? Gdzie inni stają się tylko środkiem do celu?
Obserwuj systemy. Jakie treści są dziś wzmacniane? Jakie emocje napędzają media, reklamy, polityka? Czy to przypadek, że strach, gniew i podział są tak obecne? I zamiast wpadać w panikę, zamiast szukać złych istot wszędzie dookoła, zrób coś, co naprawdę podnosi poziom świadomości. Zacznij żyć trochę bardziej świadomie. Może to brzmieć banalnie, ale w świecie, w którym większość jest na autopilocie, największym aktem nieposłuszeństwa wobec systemu jest obecność. Świadoma obecność w tym, co czujesz, w tym, jak reagujesz, w tym, jak traktujesz innych. Może jest tak, że w tym całym teatrze, gdzie jedni grają ludzi, choć są programami, inni udają programy, choć w środku płonie w nich iskra, a jeszcze inni w ogóle nie wiedzą, kim są. Najważniejsze pytanie nie brzmi, kim są oni, ale kim jestem ja, kiedy zdejmuję wszystkie swoje maski? Bo jeśli zaczniesz naprawdę siebie widzieć, jeśli zaczniesz naprawdę siebie czuć, to coraz trudniej będzie komukolwiek wprowadzić cię w błąd. I wtedy nawet jeśli wśród ludzi rzeczywiście chodzą istoty, które ludźmi nie są, nie będą mogły tak łatwo wejść w twoje życie, bo twoja świadomość stanie się czymś, czego żaden program nie jest w stanie całkowicie przejąć. Może więc największa manipulacja nie polega na tym, że ktoś się ukrywa, lecz na tym, że większość nawet nie próbuje patrzeć głębiej w innych i w siebie. I to zostawiam jako pytanie otwarte. Dziękuję za możliwość bycia razem.